Jesteśmy na ulicy Piłsudskiego, ale dzisiaj nie o Piłsudskim, tym, którego znacie, lecz o jego bracie Bronisławie. Był etnografem, jednym z najważniejszych etnografów w świecie. Sławił się aż tak, że był nawet jego rok. Postać, która była zesłana na Syberię, potem tam przedostał się, to co wiem, do Japonii. W Japonii zrobił ogromną karierę jako etnograf, ożenił się z kobietą z plemienia Inu. Niektórzy mogą nie wiedzieć, kto to jest. To jest taka grupa w Japonii endemiczna, można by było tak powiedzieć, jedna z najstarszych grup, jeżeli chodzi o pochodzenie. Gdybyśmy mogli tak powiedzieć, ludzie pierwotni, ale to nie są pierwotni ludzie. Charakteryzują się bardzo różnica pomiędzy Japończykiem a osobami z plemienia Inu jest taka, że kobiety miewają zarost, a mężczyźni mają zarost, kiedy Japończycy w ogóle nie mają zarostu. To jest jedna rzecz. Japończycy nie za bardzo traktują Inu, przez pewien czas traktowali jako zwierzęta. No zresztą w tamtej części świata to jest normalne, aborygenów też żeśmy traktowali i to my, Europejczycy, a co dopiero mówić o Japończykach. Ale takie są koleje losu. Człowiek, który sławił się najważniejszą rzeczą, że są nagrania pieśni Inu i one znajdują się w muzeum w Poznaniu na takich walsach, które są z wosku. To jest naprawdę wielki wyczyn i za chwilę pokażę Wam tutaj jedną rzecz. O, mamy ulicę Piłsudskiego. A przejdziemy do zupełnie innej uliczki, która jest takie skrzyżowanie w tym mieście. A dlaczego chodzi o co? Japonia miała pakt, wiecie z kim, i wszelkie znajomości, wszelkie układy, które istniały wówczas, ja idę akurat po ścieżce rowerowej, tak muszę troszeczkę zwracać uwagę, były, znaczy Japonia była w takiej grupie z Niemcami. Trzeba to brać pod uwagę, a Józef Piłsudski otrzymał od nich przecież finanse. Nie wiadomo, czy od nich, czy nie od nich, ale tutaj trzeba by się pobawić w to, dlatego że... A teraz zobaczcie, jaką ulicą będziemy podążać. Tutaj jest troszeczkę niżej, a tu jest... interesujące miejsce. Tu dwóch marszałków i zmieszano. No niezbyt ciekawe pod względem tym historycznym, bo nie za bardzo się lubili. Czy to, co zawdzięczamy Piłsudskiemu, oczywiście, że zawdzięczamy, ale dlaczego zwracam na to uwagę? Bo pan prezydent Duda właśnie mówił o Witosie i o Berezie Kartuskiej. Bereza Kartuska właśnie, no co tu ukrywać, ale była dla tych, którzy byli z Piłsudskim na samym początku. Na samym początku. Gdzie ideał ten został zniszczony i bardzo zniszczony. W dodatku
pan naczelnik współczesny jest wyjątkowo za. I ten konflikt tutaj pomiędzy panem prezydentem a panem naczelnikiem prawdopodobnie się pogłębi i to dosyć mocno, jeżeli nie dojdą do jakiegoś układu. Teraz, czy to jest układ, czy tylko gra szachowa i konikiem szlachetnym na szachownicy, która jest, a trzeba brać pod uwagę, że pan prezydent jest bykiem i pan premier też jest bykiem i tu istnieje Wenus. Wenus lubi, wiecie co, i jedna i druga strona pilnuje finansów. Ze względu na pewne historie trzeba by się przyjrzeć zupełnie inaczej, bo trzeba by zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych rzeczy, jaka jest uczciwość. Osoba, która zmienia cały czas swoje plany i dąży do tej sytuacji, która jest, zobaczcie, co jedzie. O, będziemy mieć straż pożarna. Ciekawe, jak daleko? Niedaleko. Ciekaw, czy do bloku, bo to jest ulica Zbiorcza. Nie tak daleko. A, gdzieś widocznie gaz się ulatnia albo coś takiego, albo trzeba kogoś ratować, bo ktoś coś przypalił. Bo bloki na ogół się nie palą. Akurat te tutaj, bo to jest taka, powiedzmy, że nie ekskluzywna dzielnica, ale jednak w Łodzi z ulicę Zbiorczą prawie wszyscy znają, a to jest bardzo krótka uliczka i zupełnie taka niepozorna, a sławiła się właśnie takimi bloczkami tutaj i nie wiem, na czym to polega ten dziwny układ, bo to są tutaj mieszkają właściwie te bloki, każdy blok należy do kogo innego, do radia, do obrońców pokoju, znaczy dawnych zakładów. Dzisiaj już nie, ale jednak pozostały pewne układy i znajomości, powiedzmy to tak. Wróćmy teraz do pana prezydenta i wróćmy do tego całego układu, idąc po ulicy Rydza Śmigłego oczywiście. Coś mi się tutaj nie podoba, coś mi tam pykło i pstrykło, już wiem co. I tak to wygląda właśnie, to jest najważniejsze, by spojrzeć. Ja odbiegłem od tematu, ale teraz zastanawiam się, jak by wytłumaczyć to w najprostszy sposób. Bo te osoby, które się orientują, to już dokładnie wiedzą, o co chodzi. Jest jedno źródło dochodu. Wspólne. Dla tamtych czasów i teraźniejszych. Dzisiaj to nie są dochody, a kredyty. I teraz te kredyty, kto szybciej zdobędzie. Na ile kto ma jakie szanse. Ja już nie chcę wymieniać z nazwisk, bo nie ma sensu z nazwisk wymieniać, tylko po prostu kto dostanie. Tylko teraz tak. Na ile zostaniemy wszyscy pogryzieni. Bo coś za coś.
Jeżeli patrzymy, bo ktoś powie, ale proszę pana, to tam to 10 Gierek. Gierek też brał. Oczywiście, że brał. Zbudował to wszystko, to co było, tylko że oddał. To, co zostało za Gierka, to było niewiele. A jak oddał, no to ci wszyscy, którzy znają troszeczkę historię, to wiedzą. Pojechał do Seattle i załatwił. Załatwił to i po prostu w ten sposób jesteśmy w tak zwanej bazie genealogicznej. Albo jak chcemy, to nazywamy. I tutaj zostało to właściwie już wytłumaczone. A tutaj co damy? Bo mamy dużo dodania, ale najwięcej mamy czego? Bo ostatnio najmodniejsze to jest te 6 dni. Ale nie tylko 6 dni. To zbudowanie tej największej, to co chciał zrobić zresztą tutaj i zrobił w gruncie rzeczy Piłsudczyków. Piłsudczycy kompletnie zajmowali wszystkie stanowiska. Od kolei do banków. Nawet w szkołach ważniejszych byli Piłsudczycy. Bardzo często były to osoby zupełnie niewykształcone, jedynie tylko umiejące wszczelać z obcasa. Zresztą macie Dyzmę. Dokładnie to jest ten okres, dokładnie to jest ta kariera, dokładnie to są te czasy. I ten okres sanacyjny bardzo się podoba naszemu naczelnikowi współczesnemu. I jeżeli to by było, to jest ten sam okres, który chciał wprowadzić po śmierci Włodzimierza Ilicza Lenina Trocki. Włodzimierz Ilicz Lenin i Józef Piłsudski tutaj w Łodzi razem pracowali w jednej drukarni. Znali się obłędnie. Jedynie tylko nie znał Adolf Hitler. Piłsudskiego oczywiście, co bardzo żałował. Różnica pomiędzy sanacją a z kolei powiedzmy wtedy tym bolszewizmem, nazwijmy to w ten sposób, i fanatyzmem niemieckim, czyli faszyzmem, jest w gruncie rzeczy żadna. Nacjonalność i przede wszystkim wysławienie swojego narodu i swoich tez. My wtedy, no co tu ukrywać, śpiewaliśmy piosenki Brygada i jeszcze jakieś inne. No i byliśmy po wielkiej bitwie z Moskalami, czyli to, co jednak zatrzymało ten marsz. I w ten sposób, gdzie i obronie, co tu ukrywać, Warszawy, gdzie właściwie są poprzekręcane nazwiska i są, bo wiemy, że to zupełnie kto inny zrobił. Tak jak zresztą, co tu ukrywać, kto był pierwszy, przeprowadził operację na sercu i no to wiadomo, że profesor Moll w Łodzi, ale zrobiono pana Religę. I zresztą nawet niektórzy opowiadają, że panu Mollowi się nie udało. Jak to się nie udało? Ten pacjent jednak żył. I to jest właśnie, to są te sytuacje, które robi się Wikipedię, robi się różne rzeczy, to co ja zawsze mówię tutaj i opowiadam o sytuacji, jaka była w tym miasteczku kosmicznym i co robił tam Ciołkowski, który się urodził w Sieradzu, a nie urodził się gdzieś tam w jakiejś sytuacji, bo to jest niemożliwe. Tak Antoine Cieplikowski, którego niektórzy znają, przede wszystkim fryzjerzy. Patrząc się na to wszystko, powinniśmy spojrzeć zupełnie w inny sposób.
Bo jednym z najważniejszych sposobów jest znalezienie tego punktu wyjścia. Ten punkt wyjścia, no to jak ktoś nie wie, o co chodzi, to chodzi o finanse. I finanse właśnie są najważniejsze. I teraz jak my teraz, w tym momencie, kiedy będą wybory te przyszłe, te, które są lada moment, podejdziemy do nich i kogo wybierzemy? Czy pójdziemy w tą stronę, która jest dosyć nieciekawa, czyli ta, której się najbardziej obawiam, czyli ta, która przez pewien okres tutaj próbowała nam 8 lat wmawiać, że jest dobrze, i ta droga, która jest drogą, która jest gdańską drogą, która jest wyjątkowo dziwną drogą i zupełnie poza jakby sytuacją. Teraz jak odróżnić to wszystko, to jest chyba największy problem, ale najłatwiejszy problem jest, kiedy znamy tych ludzi i możemy ich popierać, jeżeli ich znamy osobiście. To, co powiedział tutaj do pani, która jest ministrem szkolnictwa, jeden z obywateli po prostu, że on jej nie zna, ale znał jej matkę i niech nie robi czegoś złego. I taka jest rzeczywistość, że w tej chwili naprawdę mamy problem ogromny, problem zupełnie dziwny. Nagle uaktywniły się postacie, które no były na cenzurowanym kiedyś, no raczej nie w tym złym znaczeniu, tylko tym dobrym, czyli tak zwani służalczycy, czyli ci, którzy przyszli z Czerwoną Armią. I co jest najgorsze, że mówią dosyć dobrze. W dodatku zmienili opcję na... Mają rodziny w Stanach Zjednoczonych. Mówię tutaj o tym panu, który ma rancho, a który tam gdzieś tam nawet boazerię zerwał i krany powykręcał. No więc wiecie, o kim mówię. A takich osób jest mnóstwo w tym towarzystwie byłej nomenklatury, nazwijmy to tak. Współczesna nomenklatura też jest bardzo dziwna, bo jest to, chwalą się, że walczyli, że byli aktywni. No, aktywni, każdy był aktywny wtedy, bo musiał skądś wykombinować papier toaletowy i chociaż cokolwiek do jedzenia. A to były bardzo istotne i bardzo dziwne rzeczy. Także tutaj problem ten jest wyjątkowo idealny do rozwiązywania. No i wiecie, gdzie Państwo wylądowaliśmy? Ja zupełnie przez przypadek, no ale trudno. Jesteśmy na kocim szlaku. No więc już wiecie, w jakiej części jesteśmy i skąd brać many. Kto tutaj mieszkał, kto tutaj... No i zginęli ci ludzie, ale ich gdzieś tam rodzina, ale one się nie kwapią do tego. Poczekamy sobie. Nie, możemy przejść. No i świetnie, że możemy przejść i sobie obejdziemy. Także tutaj sytuacja jest właściwie jasna i bardzo powinniśmy po prostu sobie dać radę sami. To jest najprostsza rzecz i wybrać te osoby oddolne, które nie poddadzą się, a cieszę się, że w tej chwili jest ta historia u naszych sąsiadów za Odry, że oni obudzili się i co najciekawsze, że zupełnie inna narracja jest niż ta rzeczywista, bo jednak ten kraj czasami myśli. I jak ci, którzy pamiętają kabaret z Liza Minnelli, albo niech sobie obejrzą, jest taka scena, kiedy jest taki bar piwny
I oni siedzą, ci Niemcy, przy tych ławach swoich i piją piwko i taki młody Niemiec śpiewa taką piosenkę "Jutro będzie lepiej" i wstaje taka młoda dziewczyna zakochana, widać w nim, i zaczyna, i po kolei wszystkie pokolenia oprócz tych starych Niemców, a oni siedzą i tylko kiwają głową. Obyśmy my nie kiwali głową i obyśmy nie musieli przeżywać tego kabaretu z Lajzą Minnelli, bo uważam, że to jest to najlepszy film, jaki obejrzałem w swoim krótkim życiu i nikt mi nie powie, że nie jest najlepsze. To, co zrobiła Lajza Minnelli wtedy i to, co zrobiła ta grupa i te wątki uderzające, wszystkie, które są tak wspaniałe, i to zaangażowanie tych ludzi, którzy żyli wtedy, to wszystko jest perfekcyjne. To jest po prostu majstersztyk nie tyle kinematografii, co zrobienia kabaretu z historii. To ta historia jest kabaretem taki. W tej chwili jesteśmy w takim kabarecie, gdzie naprawdę nie wiemy, kto, co i jak. I tutaj się cieszę z pana, który niedawno śpiewał tutaj, jakieś 3 lata temu, pana Pietrzaka, którego ja zawsze mam mieszane uczucia w stosunku, ponieważ wiem, że w tej 13 stanu wojennego był jego, jakby nie było, chyba stryjek po tym samym nazwisku. I on, nie wiem, czy się przyznaje do tego, czy się nie przyznaje, no ale trzeba to jednak powiedzieć. A dzisiaj staje się ogromnym patriotą. I oby tak, wcale nie mówię, że nie. Z kolei pan Korwin-Mikke u pani z nomenklatury. No i co tu ukrywać, oboje ślepowron, bo Korwin-Mikke jest spod tego herbu. A dlaczego ta heraldyka jest tak szalenie ważna? No to ci, którzy znają astrologię, no to przecież mówią, że najlepszą książką jest Mandala Życia, napisana przez Rafała Prinkę i Leszka Weresa. Rafał Prinkę przecież zajmuje się między innymi genealogią, no to przecież wie, heraldyką i to na pewno wie, co to znaczy być z tego samego herbu, jak się rodziny łączyły, jak się dawały. To jest Unia Polsko-Litewska, która doprowadziła do tego, do czego doprowadziliśmy. To jest Jagiellonowie, a nie Piastowie, jak to się zrobiło. I to wszystko to, co jest, a przecież Piastów mamy, ale ich troszeczkę pozbawiono. Zresztą co tu ukrywać, na Śląsku. I zrobiono taką radość, że no, historia to oceni, ale nie w tej chwili, nie będziemy rozmawiać, ale mówimy o genealogii i nagle ta pani pokazuje tutaj też pana, który tutaj troszeczkę narozrabiał jako naczelny strażak polski. I teraz pytanie, czy dobrze, czy źle? Jako człowiek, który wie, co robi i ma argumenty, oczywiście, że tak, ale jako tutaj artysta mógłby się powstrzymać troszeczkę i zrobić to w inny sposób, zatrudnić strażaków i zmusić ich do takiego działania, bo oni by musieli to zrobić, a w dodatku postawić pana, który, no co tu ukrywać, próbuje być tak jak, no co tu ukrywać, ale najsłynniejszy Małachowski, no to już będziecie wiedzieć, kim był, i udawać Małachowskiego, bo daleko mu do tego i to jednak nie jest kabaret, a kabaret stworzył i zależy mu na lajcikach. No mnie też zresztą, co tu ukrywać, ja bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim youtuberom, wszystkim
wszystkim, którzy tam, bo naprawdę sukces odniosłem przeogromny, a to jest jednak bardzo ładne w tym momencie, że świat podąża w tym nie kabaretowym, chociaż tutaj z Sejmu zrobiono pacynkę i pacynki występują. Chyba nawet nie wiedzą, o co chodzi, bo tutaj pan, który jest z Poznania, jest doktorem ekonomii, bardzo młody człowiek, sam opowiada o tym i nie może się odnaleźć w tym wszystkim, co się dzieje, bo to jest po prostu... Wcale się nie dziwię, że to liberum veto było takie złe, bo faktycznie w tej chwili jedynie tylko pan Braun i pan Korwin-Mikke, którego już nie ma w Sejmie, brali udział w tym weto, a tak to chyba nikt. Układziki, składanie gratulacji, nie wiadomo komu i za co i dlaczego i kto komu więcej w sakwę wsypał. Jest to dziwne. Teraz pytanie, czy ktoś zna astrologię, bo w tych wszystkich działaniach akurat po stronie pana z Gdańska, oczywiście, że wiem, kto jest i nie będę mówił, ale to z Krakowa człowiek. Po stronie tutaj pana naczelnika nie jestem pewien. Myślałem o jednym panu, którego ja zastępowałem w pewnej grupie towarzyskiej, ale okazało się, że chyba nie, bo błędy są ogromne. Między innymi błędem jest to, co się stało, że wygrali, a przegrali. Chociaż ja uważam, że tutaj jest to takie nienamacalne. Jeszcze nie potrafimy tutaj spojrzeć, ale jeżeli teraz w grę wchodzi pan ze Stanów Zjednoczonych, którego wyjątkowo szanuję jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo on pierwszy powiedział o waleczności naszych żołnierzy, a właściwie co tu ukrywać, społeczność warszawska, bo cała społeczność warszawska walczyła. To od dzieci, które miały 4 lata i mogły iść z tym granatem na ten czołg, gdzie jest ten mały chłopiec trzymający ten granat, i moja mama opowiadała o tym, że tak było. To było straszne. Tak było. Małe dzieci szły na czołgi. Wyobrażacie sobie? Niech ci warszawiacy napiszą, że tak było. Wielkie dzięki, że tutaj niektórzy właśnie bardzo ładnie dopisują pewne treści, bo co to ukrywać? Niektórzy mówią, skąd ja o tym wiem, że skąd? No od ludzi, którzy tutaj mieszkają. Jestem osobą komunikatywną, a nie zamykającą drzwi, a lubimy się wszyscy, a to przez pieski, a to przez to, że siadamy tutaj na ławkach w tym samym miejscu. Czasami ławki likwidowano. Teraz wam pokażę, jak to było, jak to jest teraz zrobione, co mnie się bardzo nie podoba. Tutaj jest ławka, oczywiście, zobaczcie, tam jest taki mostek, tutaj też jest mostek i tu są ławki. A potem dalej są takie ławeczki, ale są te ławeczki nieciekawe, bo kiedyś były te ławeczki intymne, można było się tutaj schować w tej ławeczce, można było czytać, a w tej chwili więcej się człowiek nakłania przechodzącym osobom, a to jest po to, żeby była lepsza ta inwigilacja. To jest jedyne miejsce, w którym się, powiedzmy, że można było schować.
Tam była kiedyś ławeczka, dzisiaj już tej ławeczki nie ma, ale z kolei zrobiono trasę biegową, żeby nie można było na tej ławeczce siedzieć i zlikwidowano. Tutaj też było mnóstwo ławeczek, które dawały jakąś taką dziwną historię. Tutaj nie było tego płotu, tylko ci wszyscy mieszkańcy latem siedzieli tutaj w tym parku, co było cudowną rzeczą, bo jeżeli się szło, to kłanialiśmy się sobie. Oczywiście, że można by było powiedzieć, że to tak zwana bracie robotnicza, bo to były domy, które należały do zakładów obrońców pokoju. I to prawda, to jest prawda. Były przedszkola, było obrońców pokoju, żłobek było obrońców pokoju, łącznie z poradnią lekarską, w której czasami mój tata pracował. Moja mama pracowała oczywiście w żłobku i w przedszkolu obrońców pokoju. I słuchajcie, to były osobne pensje, to były osobne garze, to było wszystko i odwrotnie. To zakład i pieczę miał, no co tu ukrywać, ale dyrektor, który był z komitetu partii, powiedzmy o tak. Z tym, że ci ludzie, bo ktoś powie, że oni nie kradli. Oni nie. Ale oni ładnie wybierali sobie najpiękniejsze mieszkania. Przecież wyobraźcie sobie, że tutaj jedno z mieszkań na tym Księżym Młynie miało coś koło 180 metrów. Tak, takie mieszkania w tamtych czasach były. Czyli 30 metrów, bo pokój mniej więcej, taki pokój, taka jednostka to jest 30 metrów razy, i teraz zobaczcie ile. No więc prosto, albo 27 metrów, bo tutaj jest tak różnie. 30 metrów mają te bardziej rogowe i niektóre mieszkania w wyniku po prostu pomyłki cegły. No to chyba tylko o to chodzi. I ja kiedyś pokażę wam, kiedyś porozmawiamy, może nie wiem, czy tutaj znajdę tych ludzi autochtonów, kto tutaj mieszkał, jacy ci ludzie mieszkali, bo to jest interesujące, bo to nawet sięga no osoby, na której grobie byłem, która mnie tutaj zmusiła do bycia w astrologii, czyli księdza Jerzego Popiełuszki. Tak, tutaj mieszkał taki jeden z tych. Tak, wyobraźcie sobie. To jest takie, dziwne, ale to była po prostu zwykła, ale w tej chwili znowuż się zmusza do tego samego i dlatego się cieszę, że ci zaodrzańscy nasi sąsiedzi walczą, zaczynają walczyć, wychodzą na ulicę, dlatego że nie chcą tego. Nie chcą tych sytuacji, które były. Wiecie, jak jest tam? Jak tam ktoś robi coś i zostawi, na przykład na chodniku, to oni potrafią zadzwonić i przyjedzie jakaś tam w czapkach ubrana struktura, no i zaczną się mandaty. Tak są wyuczeni kablowania. I oni by chcieli to zrobić tutaj, w tym kraju też. I po to się dąży. Do tego się dąży. Nauczono nas, że my nie lubimy bogatych ludzi. I zazdrościmy bogatym ludziom, że oni dorobili się pieniędzy, dlatego też nie znamy nazwisko oczywiście człowieka najbogatszego w Polsce, mieszkającego niedaleko Kalisza, i to jest najbogatszy, ale reszta nie. Ale też był taki moment, że ci celebryci najbogaci, to macie tutaj no chociażby taka kariera tych lodziarzy, którzy producentów lodów, potem restauratorów, do tej pory taka pani, która rzuca kotletami nieświeżymi, i oprócz tego no jego brata i tam jeszcze pana, który tutaj jego brata, który takiego udaje właśnie z tych famułów, że się wywodzi, co jest
kompletną bzdurą, no chyba że przyszedł z Czerwoną Armią. I jeszcze w dodatku jest ten pan, który te małpki zaczął produkować i co tu ukrywać, ale rozpił to towarzystwo tutaj strasznie, bo na taką małpeczkę za 5 coś tam to zawsze można użebrać, no nie? Kolego, daj mi troszeczkę, bo suszy mnie w gardle. No to jest kabaret i nadal Liza Minnelli się kłania, many, no nie? To jest najważniejsze. No i trudno, ale właśnie ten kabaret, ten cały cyrk, który jest, którego znaki Zodiaku nie to, że nie przyjmują, bo cyrkiem jest, największym cyrkiem jakim jest, no to muszę Państwu powiedzieć, że to jest Strzelec i jest Jowisz. I Jowisz w tym momencie, o, ktoś tutaj wyrywa się na psa. I Jowisz daje ten cyrk ogromny, bo Jowisz jest takim, ale jest i ten Uran, który w tej chwili bardzo walczy, no i ten Pluton, który, co tu ukrywać, ale namieszał najwięcej, dlatego te osoby, które są spod tego Urana, tego nazwijmy marksizmu, leninizmu, trockizmu, tego wszystkiego wyskakują, bo oni chcą wolności i próbują, tutaj mówię o i także tym człowieku, którego sobie najbardziej cenię w teraźniejszości, czyli panu Karoniu, który pokazywał właśnie ten włoski typ myślenia i tutaj ten manifest, wiecie, jak nie wiecie, to sobie poszukajcie pana Karonia, bo łatwo jest. Niektórzy mówią tak, dlaczego pan nie mówi wprost? A po co mam mówić wprost? Jeżeli będę mówił wprost, to nawet nikomu się nie będzie chciało przemyśleć tego wszystkiego. A tutaj jest, astrologia jest myśleniem, bo mogę ja też zbaczać z tej historii prawdy i rzeczywistości, ale wy w swoich postach reperujecie mnie albo utwierdzacie. I o to chodzi, bo posty są najważniejsze dla mnie, gdzie piszecie tam jakieś anonse, nawet przesyłacie te serduszka, nawet przesyłacie te łapeczki, a jak już jest tekst, no to ja chylę i klękam na kolana i proszę, o Boże, jak się cieszę, że takich mam tutaj youtuberów. I w tym świecie animacji naszego życia ktoś prowadzi nas do tej pięknej perfekcji myślenia, zrozumienia, też można by było powiedzieć anonsu słowa przepięknego, jakim jest miłość, wolność i niezależność, gdzie właśnie teraz jest to na ustach najbardziej tego pana, który mówi, że jak nic nie będziesz miał, będziesz najszczęśliwszym. Nie wiem, czy jeżeli nie będę miał żony, nie będę miał dziecka, nie będę miał czapki i kurteczki, czy będę szczęśliwy? Chyba tak. Wrócę do stanu, gdzie będę zachowywał się i drapał w ten sposób, a nie w ten. I będę takim troszeczkę, no chyba tak, koczkodanem życia. Nie chciałbym wrócić, żeby ewolucja poszła w ten sposób. A tutaj radość spełnienia. I zwróćcie uwagę, że teraz zależy przede wszystkim od nas i od tych, którzy pójdą. Przecież ja mówiłem to już od dawna, że ten nasz kraj jest najważniejszy, że on pokazuje na wszystkim narodom, jak mają się zachowywać. Mówiłem Państwu o pewnych rzeczach w poprzednich filmach. Oczywiście to było dawno. Pokazałem, że to jest najważniejszy punkt właśnie pełnia i nów
jeden z najbardziej istotnych, bo był idealnie jeżeli sobie dobrze przypominam, na osi ascendant, descendant. To były piękne momenty, które do dzisiaj są. I teraz dużo zależy od tego człowieka, który będzie wstępował na tron, gdzie jego wyeliminowano na chwilę, i miejmy nadzieję, że stanie się tym, który doprowadzi do tego, że będziemy istnieć w nowym świecie. Oczywiście, że tak, bo Uran nie pozwoli, żeby nie wrócić, tylko tym świecie, gdzie będziemy mogli po prostu chwycić się wszyscy za ręce i jednym słowem powiedzieć: jesteśmy wolni, bo wolność to w pełnym znaczeniu to przede wszystkim miłość i jedność. Jedność Stwórcy, oczywiście Boga, ale przecież my możemy wyznawać co chcemy. Wiemy, że tylko jest jeden. To nawet wiedzą o tym Eskimosi, czy Aborygeni, czy obojętnie kto. A to, że chcemy mieć i urządzać pielgrzymki do Matki Boskiej Częstochowskiej, czy do Fatimy, czy Guadalupe, to jest tylko po prostu po to, żeby poprosić ją, żeby się zwróciła do tego, przy kim jest. Który ją powołał do tej funkcji. I innych, tak jakby chociaż apostołów, których wymieniam, a ostatnio zbałaganiłem i opóźniłem tą chwilę, żebyśmy mogli do tych apostołów też zwrócić się po to, żebyśmy mieli ten kalendarz naszego życia osobistego, spod jakiego jesteśmy znaku i dlaczego On jest naszym takim cichym patronem. I patrzmy na to, bo tutaj jest ta nasza droga i nasze wybory. I nie róbmy błędów. Przynajmniej chociaż raz, teraz, kiedy zaczyna być gorąco i duszno w oparach tego wszystkiego, a zaczyna być ciemno. Po prostu zaczyna być późno. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy gdzieś w przestrzeni wyboru chwili. I żeby ta chwila była jeszcze piękniejsza niż normalnie jest. Radosna. I obyśmy za rok cieszyli się z tego, że nie popełniliśmy błędu. Dlaczego to mówię dziś? Bo jest taki dziwny czas, czas Plutona, który orze i wywraca tą ziemię do góry nogami po to, żeby coś na niej wyrosło. No i jeszcze trzeba zbronować, skultywować, jeszcze sporo zabiegów, ale to najważniejsze. I oby waga zwyciężyła. A dlaczego waga? Bo to jest jarzmo. A wagą rządzi Wenus i bykiem też. Waga bez partnera, bez zespołu nie istnieje. Byk, niech się zastanowi każdy byk, skąd bierze i po co bierze i na co bierze. Czy warto? A może nie brać? Czy przetrzymamy?
Pamiętacie czarną biżuterię? Jeżeli nie pamiętacie, to skąd jesteście? Do zobaczenia. Do jutra. Dalsze przygody.